Cześć, witam Was moi drodzy. Zazwyczaj nie robię takich obszerniejszych jak ten dzisiejszy materiałów na temat WOŚP, bo według mnie po prostu dobro samo się broni. I każdy człowiek, który potrafi samodzielnie myśleć, nie musi mieć dziesiątków czy setek dowodów na to, że jest właśnie tak, a nie inaczej. 26 stycznia orkiestra zagra po raz 33. Z roku na rok ze zbiórek, jak wiecie, padają rekordy i bez względu na to, jak bardzo ci zawistni ludzie plują na Jarka, plują na Jurka, plują na orkiestrę, można byłoby powiedzieć, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Jak co roku PiS i jego trolle, te tępe kundle, bo inaczej chyba nazwać ich nie można, atakują bez namysłu Owsiaka. Dzisiaj jest dokładnie tak samo jak co roku, czyli jesteśmy świadkami kontynuacji festiwalu nienawiści, hejtu, pomawiania wobec Owsiaka i całej orkiestry Świątecznej Pomocy oraz ludzi sympatyzujących z tą orkiestrą. W Sejmie politycy PiS, w mediach szczujnia z Sakiewicza nie zwalnia, powiem więcej, nawet się rozkręca. W necie zaś tabuny spuszczonych ze smyczy tępych troli. Tak wygląda, można powiedzieć, Polska oczami Kaczyńskiego. Zero refleksji, maksimum hejtu. I co najciekawsze, moi drodzy, najbardziej krzyczą, że Owsiak to złodziej. Najbardziej krzyczą, żeby go rozliczać ci, którzy by dali sobie prędzej rękę odgryźć, niż żeby komuś pomogli bezinteresownie. Chcą rozliczać Owsiaka z rzekomego złodziejstwa, ale z prawdziwych złodziei, na przykład tych z PiS-u, co kradli respiratory, co przewalali miliardy złotych, robią z nich bohaterów narodowych, niemalże świętych, męczenników. Umysł takiego prawaka jest nie do ogarnięcia, nawet podejrzewam dla specjalistów psychiatrii. Ale tu nie ma co się dziwić. Moi drodzy, przecież tacy typowi, tępi prawacy nienawidzą Owsiaka, nienawidzą tęczy, nienawidzą WOŚP-u, nienawidzą ludzi z LGBT, nienawidzą oczywiście też Tuska, nienawidzą kobiet, nienawidzą młodzieży, nienawidzą demokracji, nienawidzą wolnych mediów, nienawidzą wolności zwierząt, nienawidzą życia bez wrogów i hejtu, krótko rzecz mówiąc. A kto w nich to wszystko zaszczepił? Nie wiem, czy się tutaj ze mną zgodzicie, ale według mnie głównym winnym zła, jakie rozpętało się w przestrzeni publicznej w Polsce, jest stary dziad. Ten siewca nienawiści uruchomił takie plugawe kreatury, które są narzędziami jego brudnej polityki. Pomówienia, szczucie. To jest tak naprawdę żywioł tego zbrodniarza, można powiedzieć, i jego popychadeł. I tak naprawdę powinni kiedyś za to odpowiedzieć. To, co Państwo zobaczą, wydarzyło się naprawdę w telewizji polskiej, w stacji kierowanej przez polityka PiS Jacka Kurskiego, gdzie jego pseudodziennikarze hejtowali, szczuli, nakręcali spiralę nienawiści, która niejednokrotnie przyczyniła się do tragedii. Panie prezydencie, dlaczego prosił pan przestępców o pieniądze? Doskonałym przykładem jest to, jak reżimowa telewizja postępowała z Pawłem Adamowiczem. Odpowiedzialnym za atakowanie prezydenta Gdańska był Łukasz S., bo jest osobą skazaną, z wyrokiem. Pan prezydent będzie miał zarzuty prokuratorskie. Agresywny reporter gonił prezydenta ponad 800 metrów. Pojedziemy za panem do Gdańska, niech pan mi wierzy. Kiedy Adamowicz odjeżdża, kamera rejestruje takie słowa.
Syn, żeby pan wiedział. W wiadomościach o Adamowiczu z góry postawione tezy i słowa takich ekspertów. Kim jest ten człowiek? No, to jest rak na polskiej demokracji. Tak lała się nienawiść. Młotkowanie. Everyday młotkowanie. No ponad 1000 materiałów, krótszych, dłuższych, pasków. To musi robić wrażenie i wywierać wpływ na świadomość przeciętnego człowieka. I czasem nieobliczanych ludzi. Tak, czasem nieobliczonych ludzi. Dochodzi do tragedii. Stefan W. w trakcie finału WOŚP rani kilkukrotnie nożem Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska umiera następnego dnia. W wiadomościach wydanie specjalne, a to fragment. Pojawia się mnóstwo pytań. Jak do tego doszło? Kto za to odpowiada? Dlaczego w ogóle to było możliwe? Pyta prezenter telewizji, która rok przed zabójstwem o Adamowiczu mówiła dokładnie 1773 razy. Średnio prawie 5 razy dziennie. Krytyczne materiały w celi przed wyjściem na wolność mógł, zdaniem Wyborczej, oglądać przyszły zabójca prezydenta. Odpowiedzialność za śmierć Adamowicza według ówczesnej TVP ponosił WOŚP. Ciągle powtarzane są absurdalne oskarżenia. Jerzy Owsiak szuka winnych wszędzie, tylko nie w gronie organizatorów gdańskiego finału WOŚP i środowisku swoich politycznych przyjaciół. Maciej Sawicki, Wiadomości. Kuriozalno-karkołomna teza w najlepszym, że tak powiem, usprawiedliwieniu, mówiąca o kompletnym niezrozumieniu tego, co się stało. Bo sąd prawomocnie uniewinnił organizatorów finału. PiS-owska telewizja znana jest także z tego, że razem z Radiem Szczecin ujawniła dane ofiary pedofila. Parlamentarzystka zostawia swoje dzieci, 13-latka i 16-latkę, pod opieką znajomego, Krzysztofa F. Później okazuje się, że zaufany kolega molestował chłopca. To zdanie wystarczyło, aby bez problemu zidentyfikować ofiarę. Na stronie TVP Info można było przeczytać o znanej parlamentarzystce i o wieku jej dzieci. Na stronie sejmowej można było łatwo sprawdzić, że jedyną posłanką PO z okręgu wyborczego w Szczecinie jest Magdalena Felix. Wybucha medialna nagonka, a syn posłanki, 15-letni Mikołaj, 2 miesiące później odbiera sobie życie. Reżimowa telewizja ponownie szuka winnego, ale nie u siebie. To autentyczne, słynne paski. Ktoś sączył jad i kłamstwa. Dotąd te osoby pozostały bezkarne. Sprawa pani posłanki Filicji, a przede wszystkim pana Adamowicza, no to są sprawy całkowicie wymyślone. Dzisiejsze słowa prezesa szokują, ale przecież hejt, szczucie czy nienawiść swój początek często mają tu, przy Wiejskiej. Jesteście kanaliami. Dla PiS-u TVP to było narzędzie partyjnej propagandy i politycznej nagonki, którą na jej antenach podkręcali obok prawicowych, tak zwanych ekspertów, sami politycy Zjednoczonej Prawicy. Daniel Haliński, 19:30. Moi drodzy, ale czemu robię ten materiał dzisiaj? Bo powiem wam, że w sumie to mnie chyba do białej gorączki doprowadziło to, co wymyśliła Ruska Republika. Tego nie powiem człowieka, bo człowiekiem trzeba być. Dla mnie on jest po prostu zwykłym gadem. Tego gada z Sakiewicza. Wyobraźcie sobie, że właściciel tej Ruskiej Republiki, spółka srebrna, czyli Kaczyńskiego, ogłosiła akcję brudnych serc. Nie tak jak WOŚP, zbierając na sprzęt medyczny dla chorych dzieci, do wszystkich polskich szpitali, już jak wiecie, to będzie 33. finał. Wyobraźcie sobie, że te sukinsyny zbierają na wypieranie swoich brudnych pieniędzy, na na tą swoją nienawiść propagandową, na skłócanie Polaków, na ruską metodę walki poprzez tworzenie podziałów i chaosu. Takie brudne cele, brudne myśli, brudne serca, ruskie barwy. Zresztą jak wiecie, PiS i Republika mają w swoich barwach barwy flagi putinowskiej, rosyjskiej. Czyli tak, ruskie barwy, czyli pazerność zdrajców, wielkie R jak Rosja terroru. Jaka to jawnie taka brudna putinada łajdaków z PiS-u. I o tym chciałbym też głównie dzisiaj
wam powiedzieć, bo to, co odwalił Sakiewicz, to jest poniżej jakiejkolwiek ludzkiej godności. Ja już nie mówię, że oni siedzą na dnie i zaczęli robić odwierty. Oni już w tym odwiercie robią kolejne odwierty. Tutaj niemal mogliśmy się przyzwyczaić do tego, że od lat już PiS i jego satelity szczuły na WOŚP. No nic nowego, można by powiedzieć. Jednak zbudować negatywną narrację, co ja mówię, sprawić, by coś, co łączy ludzi, stało się obiektem nienawiści, to już nawet nie zło, to już jest takie jawne, przepraszam za określenie, skurwysyństwo. Myślałem, że nie da się obrzydliwiej do momentu, kiedy Sakiewicz postanowił to zło zmonetyzować. Nie wiem, no PiS to jest normalne, że zło. Ta Ruska Republika, normalne, że zło. Zresztą tutaj się w pewnym sensie nie ma co dziwić. Oni się tym karmią, oni z tego żyją, oni na tym robią politykę. I chyba tutaj nie ma co się tak naprawdę dziwić, moi drodzy, że w czasie wojny byli zdrajcy, kolaboranci, szmalcownicy czy szabrownicy, że za komuny byli kapusie, donosiciele. Tak naprawdę Polska od x lat ma dwa różne oblicza. I dzisiaj jest podobnie. Jedno, kiedy ludzie o wielkich sercach zbierają między innymi na WOŚP, by pomagać, nie zastępować służbę zdrowia, ale pomagać służbie zdrowia. Ludzie, którzy robią to z dobroci serca, bo chcą, po prostu mają empatię. No i drudzy, tacy złodzieje z PiS, którzy na przykład kradną respiratory, plują w telewizji Republika, oczerniają człowieka, który przez niemal 33 lata poświęca się temu, by pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. I słyszę niejednokrotnie głosy, że lepiej dać na Caritas, bo oni bardziej pomagają, oni bardziej są uczciwi. No, troszeczkę delikatnie rzecz biorąc, śmieszy mnie to, bo wyobraźcie sobie, jakby Owsiak robił takie przekręty, jak robi Caritas. I tutaj nie ma co porównywać nawet Caritasu do WOŚP-u. Dlaczego? Owsiak rozlicza się z każdej złotówki. Wiemy, jaki i za ile kupił sprzęt, ile tego sprzętu kupił, ilu i za ile zatrudnia ludzi i kontroluje go państwo, czyli Urząd Skarbowy. Caritas kontroluje się sam, rozlicza go Kościół, bierze publiczne pieniądze i nie podaje, komu konkretnie pomaga i jak. Wyobraźcie sobie, że zamiast Caritasu byłby to Owsiak. Jakie by było ujadanie? A o czym mówię? Caritas okradł osoby niepełnosprawne na 11,5 miliona złotych. Okradł, może za duże powiedziane, no sami ocencie. Caritas wyłudził 2 razy pieniądze z Funduszu Osób Niepełnosprawnych. I jest tutaj prawomocny wyrok sądu w Warszawie. Zarzuty karne były w 2013 roku. Po deformie Ziobry wyrok zapadł dopiero po 8 latach. Mieli pomagać niepełnosprawnym, fałszowali dokumenty o pomocy. Fałszowanie dokumentów było na gigantyczną skalę i muszą teraz oddać wraz z odsetkami 19,5 miliona złotych ukradzionych pieniędzy. I teraz sobie wyobraźcie, że coś takiego zrobił Owsiak. Ale nie będę się tutaj zagłębiał w Caritas, bo owszem, pomagają, nie powiem, pomagają, ale łatwo też jest pomagać, gdy się od państwa dostaje kupę pieniędzy i nie chodzi o to, żeby nie pomagali. Ale skoro rozliczają Owsiaka, niech rozliczają tak skrupulatnie też ten Caritas, prawda? Serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy specjalnie występuje na tle płonącego
kominka, który ma uosabiać piekło, bo już widzę rzeszę nadgorliwych katolików, którzy mnie w tym piekle razem z Jurkiem Osiakiem umieszczają. W takim towarzystwie bardzo chętnie bym się tam znalazł, zwłaszcza, że chciałbym zacytować arcybiskupa Życińskiego, który na Jurkowe rób ta co chceta powiedział kochaj ta i rób ta co chceta, cytując notabene świętego Augustyna. Tak naprawdę nie rozumiem czasami takiej zgryźliwości katolików, którzy uważają, że tylko my mamy monopol na dobro. Skoro dobro dzieje się gdzie indziej, to dlaczego syczeć jadem z ambony i przeganiać z kościoła te rzesze wolontariuszy, którzy zbierają przecież z otwartym i dobrym sercem na innych? Zwłaszcza wtedy, kiedy w tą niedzielę chrztu pańskiego powinniśmy bardziej wnikliwie czytać teksty, zwłaszcza teksty z Dziejów Apostolskich, w którym jest powiedziane o domu Korneliusza i o świętym Pawle, który powiedział, o świętym Piotrze, który powiedział: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, a w każdym narodzie miły jest mu ten, kto jest sprawiedliwy. Czyli po owocach ich poznacie. Skoro orkiestra gra już 22 rok, 22 finał, ja jestem dumny, że mogę do tego dobrego dzieła się dołączyć, do czego Państwa także oczywiście zachęcam. No okej, ale wracając do tego wieprza z Ruskiej Republiki. Tak naprawdę, gdy myślisz, że te prawicowe, w cudzysłowie, media osiągnęły już dno, tu nagle pojawia się dno dna. Takiej akcji, moi drodzy, jeszcze nie było. Właśnie z inicjatywy klubów Gazety Polskiej, widzowie i fani tej Ruskiej Republiki zapoczątkowały akcję w sieci pod hasłem „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”. I powiem wam, że według mnie jest to tak jawnie brudna, taka putinada tych łajdaków z PiS-u, pisowskich. I mam nadzieję, że Polacy są mądrzejsi niż ta parafialna Słowy, czy notabene złodziei. I tak do wszystkich hejterów Owsiaka, w przeciwieństwie do waszych idoli, Jurek 33. finał orkiestry będzie prowadził z Warszawy, nie z Mińska czy Budapesztu, czy nawet Dominikany, tylko z Warszawy. Nie musi się ukrywać przed policją. No i zanim przejdę do tego Knura Ssakiewicza, chciałbym też tutaj wszystkim krytykantom, przeciwnikom Owsiaka, tym, którzy tak rozpowszechniają te fake newsy o jego złodziejstwie, o jego oszustwie, o jego nieuczciwości, o tym, że kradnie pieniądze, o tym, że się nie rozlicza, dać coś pod rozwagę. Być może, jeśli macie, nie wiem, podstawową ilość szarych komórek, pozwoli wam to przeanalizować. To, co powiem, posłuchajcie. Wygląda na to, że według mnie, no sami pomyślcie, drodzy krytycy Owsiaka, wygląda na to, że Owsiak jest niesamowicie uczciwym człowiekiem, skoro, uwaga, ja już nie mówię o 30 latach, bo przez 30 lat prowadzi tego, ale przez ostatnie 8 lat, weźmy tylko pod uwagę ostatnie 8 lat, prokuratura dowodzona przez jego wrogów z PiS nie znalazła na niego nic, kompletnie nic. Przez ostatnie 8 lat PiS nie znalazł na Owsiaka haka. Szukali haków, nie znaleźli nawet tyci haczyka na niego. Próbowali odebrać jego pieniądze poprzez opodatkowanie zbiórek. Słyszeliście o tym. Oni do tego byli zdolni, żeby opodatkować zbiórki, pieniądze ze zbiórek na chore dzieci, tylko po to, żeby dorwać się do kasy, które mają pomagać nieuleczalnie chorym dzieciom, czy w ogóle chorym dzieciom.
Ale generalnie na Owsiaka nie znaleźli nic, nawet tyci haczyka, a szukali haków. I chyba to jest najlepsza rekomendacja uczciwości i bezinteresowności faceta, który uczy nas wszystkich, jak służyć innym. I tutaj chyba można powiedzieć wara od niego tym degeneratom z telewizji Republika, czy tym wszystkim żałosnym hejterom z PiS. I jeszcze jedna ciekawostka. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, i to są fakty, które nie są żadną tajemnicą. Każda, ale to każda zbiórka pieniędzy oraz ich wydawanie podlega kontroli MSWiA, w tym i WOŚP Owsiaka. Przez 8 lat szef MSWiA, czyli Mariusz Cerata-Kamiński, wysyłał kontrolę za kontrolą do Owsiaka. To był taki dramat Kamińskiego. Nie znalazł na Jurka kompletnie nic. Przez 8 lat kompletnie nic. Po tych 8 latach okazało się, że to Kamiński jest kryminalistą, ukrywa się przed policją w dziupli u Dudy. Owsiak był, jest i będzie. Owsiak zaczął grać na długo przed tym, zanim powstał PiS, i będzie grał na długo po tym, jak PiS-u już nie będzie. Także kończąc ten wątek, przypomnę, przez 8 lat PiS rządził prokuraturą, służbami, sądami, miał łącznie z Dudusiem cały aparat państwowy w swoich rękach. W pełni kontrolował aparat skarbowy, sprawując nadzór nad organizacjami pozarządowymi. Przez ten czas nie znaleźli ani jednej nieprawidłowości. Nie wytoczyli mu ani jednej sprawy. Mało tego, nie dostał najmniejszej kary za nieprawidłowość ze skarbówki. I tutaj się pytam, hejterzy, pisowcy, miękiszony, nie wiem, czy właśnie z was są takie miękiszony, czy pospolici hejterzy, czy po prostu nieudacznicy, że nie potrafiliście nic na niego znaleźć, nawet dać najmniejszej kary za jakąś, nie wiem, najdrobniejszą nieprawidłowość. Nic, zero, nul. Po prostu plujecie jadem, oczerniacie, bo nie potraficie znaleźć nic na niego. Takie jest moje zdanie. Moich najmniejszych mnie uczyniliście. Ja się dziwię, ja jestem katolikiem i dziwię się, że osoby, które mienią się również tą wiarą w państwa studiu, próbują zohydzić jedną z najwspanialszych inicjatyw, która w Polsce się urodziła po 1989 roku. Państwo z Republiki możecie oczywiście absolutnie zbierać, to jest w majestacie prawa dozwolone, wszystko na wszystkie swoje wydatki, jakie sobie zamarzycie. Natomiast ja wolę żyć w kraju, w którym policjanci chronią finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, niż wycinają konfetti albo latają Black Hawkami. I wiecie co, mówiąc szczerze, dziwię się, że po 30 latach funkcjonowania dobrze ocenianej instytucji, która uratowała wiele istnień ludzkich, która uratowała wiele dzieci, która uratowała wiele dorosłych, nagle pojawia się próba zohydzenia wszystkiego, co jest w dokonaniu tej fundacji przez ostatnie 30 lat. Można zbierać na Republikę i można dawać również na WOŚP. Dla mnie to nie jest żaden dyskomfort. Jeżeli ktoś ma takie poglądy i chce być reprezentowanym w takiej telewizji, to może oczywiście dawać na TV Republika, ale na Boga, bardzo was proszę, nie próbujmy zohydzać czegoś, co powstało przez ostatnie 30 lat i naprawdę uratowało wiele istnień ludzkich. Jestem za transparentnym rozliczaniem każdej fundacji. Wierzę głęboko w to, że Owsiak przedstawi sprawozdanie finansowe, bo do tego obliguje go prawo, ale chcę też przekazać informację, że nie jest tak, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie przekazała informacji, co dotyczyło powodzian. Mniej więcej na koniec września pojawiła się informacja, że WOŚP kupił prawie 2000 osuszaczy, że kupił prawie 7000 nagrzewnic, że kupił około 230 pomp zanurzeniowych. Panie senatorze. I około 1000 myjek ciśnieniowych. Dobrze. Więc, szanowni państwo, bardzo was proszę,
Macie pełne prawo do własnych zbiórek, ale bardzo proszę w imieniu tych, którzy z tą WOŚP-em się identyfikują, a jestem... No ale wracając do tego spasionego ruskiego knura, ociekającego jadem do rodaków, oczywiście do tych, którzy nie kochają ślepo Republiki i PiS-u, tutaj chyba wypadałoby ogłosić inną akcję, taką przeciwną do tego, co te pazerne bydle ogłosiło w swojej telewizji. No, na przykład coś takiego: nie karm ruskiego hejtera prosiaka, wrzuć do puszki dziecka. Na przykład. Albo nie dokarmiam prosiaka, a wspieram owsiaka. No, pomysłów jest wiele i każdy grosik, który nie pójdzie na tą ruską szczujnię, po prostu będzie o wiele lepiej spożytkowany niż wydawanie pieniędzy na tą, nie wiem, fabrykę hejtu, fabrykę jadu, bo inaczej chyba tego nazwać nie można, bo znaczy słów można znaleźć wiele, ale nie chcę zbyt bardzo klnąć, że tak powiem. Zresztą jak wiecie, tacy ludzie jak Sakiewicz nie mają czegoś takiego jak, nie wiem, empatia, dobry smak czy wyczucie czasu. Oni po prostu idą na żywioł i potrafią odebrać każdą złotówkę, nawet choremu na raka dziecku, byle napaść swoje tłuste dupska. Zresztą można by było chyba też śmiało powiedzieć, dając na Sakiewicza, wspierasz rozwój polskiego podziemia seks biznesu. Stop seksualizacji naczelnego knura Ruskiej Republiki. No bo jak wiecie, kiedyś było, że ten przykładny katolik zabawiał się z panienką w domu uciech, że tak to delikatnie ujmę. No ale na coś pieniążki tych biednych naiwniaków trzeba wydawać. Ale po co dać na chore dziecko, jak można dać Sakiewiczowi, żeby sobie pobalował z jakąś panienką lekkich obyczajów. No ale taki typ jak Sakiewicz, to... Dobra, powiem tak. Dzieci chorują bez względu na to, jaką opcję polityczną popierają rodzice czy dziadkowie. I to chyba nie podlega żadnej wątpliwości. I tutaj, czy w razie zagrożenia życia dziecka, rodzice zwrócą się o pomoc do telewizji Republika, na rzecz której będą dokonywali wpłaty? No, pomyślcie trochę logicznie. Ta cała telewizja Republika skompromitowała się tą swoją antywopośką akcją. Sakiewicz i spółka namawiają, by zamiast na charytatywną zbiórkę wpłacać pieniądze na ich stację. No, powiem wam, że w internecie to się zagotowało. W sieci zaroiło się od komentarzy, memów, pewnie to wam wpadło też w oko. Przyzwyczailiśmy się tak naprawdę, że początek roku upływa pod znakiem tego tak zwanego prawicowego ataku na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kłótnie o WOŚP, o Wielkanoc, o majówkę i jakoś to tam sobie leci. Ale ta Ruska Republika nagle przebiła wszystkie poziomy żenady, jakie można było tylko przebić. Bo tym marnym pseudo-dziennikarzom nie wystarczył już taki standardowy hejt. No i takie, nie wiem, ostentacyjne chwalenie się, że orkiestry się nie wesprze. Nie chcesz, nie wspieraj, nikt ci nie każe.
Tym razem Sakiewicz zaapelował, by w tym roku zamiast na WOŚP wpłacać na jego stację. Jak powiedziałem, no ruszyła ta akcja tej pisowskiej telewizji, nie daje na Owsiaka, wspieram Republikę. Wielka Orkiestra zbiera na dzieci chore na raka. Oni zbierają na swoje media ociekające jadem, nienawiścią do Polaków i do każdego, kto myśli inaczej niż oni. Ale to jest taka już ta tak zwana prawicowa tradycja. Do tej całej Republiki i pisowskiej nagonki dołączył się też, wyobraźcie sobie, podejrzany, taki tchórzliwy zdrajca Zbieg Romanowski. Facet wyprowadził miliony z Funduszu Sprawiedliwości, schował się pod marynarką kumpla Putina i ma czelność pytać, kto i jak wspiera orkiestrę. No, powiem wam, że szczyty bezczelności, szczyty skurwysyństwa, no, przebijają nie tylko sufit, ale już nieboskłon. Do tego całego hejtu też oczywiście włączył się, no nie uwierzycie, no nie kto inny jak jedna z największych kanali polskiej polityki i nie tylko, Łajza Matecki. Grozi, że PiS rozliczy Owsiaka co do grosza. Kurwa, czemu tego nie zrobiliście przez 8 lat? Ja tu mam takie wrażenie, nieodparte wrażenie, że najpierw rozliczony zostanie Matecki i jego koledzy, co do forlinta, lub też co do rubla, czy kopiejki. I tu krótko o tej kanali Mateckim. Matecki napisał na X-ie tak. Jerzy Owsiak napisał wczoraj, że obawia się o swoje życie. W jego apelu powtarzają się słowa, jeśli dożyję jutra. Odpowiada, i tutaj odpowiedział mu właśnie to coś, Matecki, tak zwany poseł PiS Ziobrzysta. I wyobraźcie sobie, co on śmiał napisać. Cytuję: na twoim festiwalu krzyczano o tym, żeby jebać ludzi. Nic takiego nie krzyczano, jak już to jebać PiS, a PiS to nie ludzie, z którymi się nie zgadzasz politycznie. Za to ty za pieniądze ze zbiórek na chore dzieci postawiłeś setki banerów, na których miliony ludzi w Polsce było nazywane złem i śmiertelną chorobą. Chodzi tutaj o billboardy Pokonamy zło i z dopiskiem Sepsa. Obiecałeś przekazanie 40 milionów skąd WOŚP na Powodzian, a później uciekłeś jak mały tchórz przed dziennikarzami. O tej pomocy też dzisiaj będę chciał powiedzieć, o tych 40 milionach, bo pisowcy bardzo to rozdmuchali, że Owsiak nic nie dał i tak dalej. No też kolejna bzdura, kolejne kłamstwo, ale o tym później. I jak zakończyła ten komunistyczny pomiot Matecki, oby ci nie pękło kiedyś to twoje wielkie czerwone serce. I to miał czelność napisać, nazwijmy go umownie, człowiek, który między innymi w stosunku do Magdaleny Felix i jej rodziny, czy Agnieszki Holland i aktorów występujących w filmie Zielona Granica oraz jego działania wielokrotnie budziły, delikatnie nazywając to, kontrowersyjne. Zaś sam Matecki był oskarżony o stosowanie mowy nienawiści. 27 czerwca 4 roku został ukarany przez prezydium Sejmu obniżeniem o połowę uposażenia poselskiego. Pamiętacie, jak zrobił burdę pijacką, łaził po dachu. No, bardzo to przystoi polskiemu parlamentarzyście. Z kolei 18 października
24 roku. Lasy Państwowe złożyły zawiadomienie na prokuraturę na to ścierwo Mateckiego w związku z podejrzeniem, że w latach 2020-2023 był fikcyjnie zatrudniony w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz doprowadził do wyłudzenia 320 000 złotych ze spółek Skarbu Państwa. I taka menda ma czelność rozliczać Owsiaka, ale to u pisowców jest normalne. Największe kanalie, największe mędy, które grosza nie dały, oni będą rozliczać Owsiaka. No, to jest po prostu u nich już standard. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia bardzo obszerne, w których wyraził słowa ubolewania, że doszło do takiego zdarzenia. Poinformował w swobodnej wypowiedzi w ramach składanych wyjaśnień, że motywowane to było zapoznaniem się z jednym z reportaży w telewizji Republika, w którym w złym świetle został okazany Jerzy Owsiak. To zmotywowało go do zadzwonienia do siedziby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i w rozmowie z jedną z pracownic Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To ten filmik wrzuciłem też tak jako ciekawostkę, no bo jak wiecie, no tam jakiś świr dzwonił grożąc Owsiakowi. No co trzeba mieć w tym pustym łbie, powiem wam, grozić śmiercią, czy nie wiem, chcieć pozbawić życia człowieka, który jest ojcem, mężem, dziadkiem, ma rodzinę, odebrać mu życie, bo nasłuchał się jakiejś zjebanej telewizji Ruspublika. No zresztą, moi drodzy, człowiek, który został zatrzymany przez policję w sprawie związanej z groźbami wobec Owsiaka, ma 70 lat. A teraz, moi drodzy, przyjrzyjcie się, kto chodzi na spotkania z Czarkiem, kto jest odbiorcą telewizji Ruspublika, kto wspiera Rydzyka. Tak, moi drodzy, o tym właśnie też już mówiłem wcześniej. Tak właśnie nienawiść ryje berety starszym, prostym ludziom. I oni to wykorzystują bez żadnego zawahania, bez żadnego skrupułu. No a już w ogóle nie jest do pomyślenia, to jest no, po prostu wręcz skandal, że tacy pospolici złodzieje chcą rozliczać Owsiaka. Czemu chcą go rozliczać? Czy dali mu chociaż 1 grosza? Kiedyś może i dawali. Teraz tylko szczują najchętniej to by jeszcze okradli tą orkiestrę, najchętniej by te pieniądze zabrali chorym dzieciom dla siebie, bo jak wiecie, to są nienażarte świnie. A pisowcy już teraz nie grają w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, bo tam nie ma co ukraść. Wręcz przeciwnie, tam należy coś dać i dla nich to jest już nie do przeskoczenia bariera. I teraz, moi drodzy, wyobraźcie sobie, jaką traumę muszą przeżywać rodzice dzieci PiS-u, Konfederacji, czy tych wszystkich hejterów Owsiaka, trafiających do szpitala, kiedy ich pociechy ratuje sprzęt zakupiony przez WOŚP. Tak naprawdę wydaje mi się, że to musi być dla nich najgorsze doświadczenie w ich podłym, zakłamanym, żałosnym życiu. Moi drodzy, a to zdjęcie, które tutaj widzicie za mną, powinno być na tapecie każdego hejtera w komputerze, w każdym domu pisowca, widza telewizji Republiki. U wszystkich tych, którzy krytykują Jurka. Chociaż wątpię, żeby mieli jakąkolwiek refleksję, bo do tego trzeba mieć taką podstawową, coś podstawowego, co ma każdy normalny człowiek i się nazywa empatią. Bo jestem pewien i założę się o każde pieniądze, że każdy z tych wielkich krytykantów WOŚP-u pierwszy
by dar mordę, żeby jego dziecko, czy jego, nie wiem, dziadka, pradziadka, czy jego samego podłączyć pod sprzęt, który ma serduszko, który jest nowoczesny, który jest sprawny, no bo wątpię, żeby chcieli się podłączać pod respiratory od handlarza bronią, czy do sprzętu zakupionego przez telewizję Republikę. Ci ludzie mają tak wyprane mózgi, tak są przesiąknięci tym jadem, nienawiścią, że do nich nie docierają żadne liczby, żadne zestawienia, żadne fakty. Nawet taki drobny fakt, że pierwsza operacja w Polsce, usunięcia guzu mózgu nie otwierając czaszki u 10-letniego dziecka. Sama operacja trwała 12 minut. Sprzęt podarowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzięki temu właśnie tą pierwszą operację można było przeprowadzić w Polsce. Ale o tym nie powiedzą, to ich nie interesuje. Ich interesuje hejt, jad, nienawiść. Ci ludzie są już tak przesiąknięci tą nienawiścią. Zresztą zobaczcie, mówię o starszych ludziach. Ja wam pokażę młodego człowieka, w miarę młodego człowieka, który niczym nie odbiega od właśnie tych starszych, zmanipulowanych ludzi. Zobaczcie sami. Droga pani, czy można sobie ze mną zrobić herbatkę już teraz? Dobra. A jest bez tego, są normalne kubki bez wośpu, czy nie? Tylko takie? Moi drodzy, to jest jasne, to jest oczywiste, że każdy zarządza swoim majątkiem jak chce. Nie ma też żadnego obowiązku wpłacać na cele charytatywne, takie czy inne. Ale atakować zbiórkę na onkologię i hematologię dziecięcą i przekonywać, że lepiej jest przekazać pieniądze prywatnej stacji telewizyjnej, która jeszcze prezentuje zerową obiektywność, jest przypisywana do jednej partii, no powiem wam szczerze, no chyba dawno nie widzieliśmy tak fatalnej wizerunkowo stacji. I tutaj chyba Sakiewicz wie, że przesadził, bo już próbuje odwrócić uwagę, kreuje się na ofiarę hejtu, atakuje Donalda Tuska, atakuje Owsiaka. Tak napisał: szanowni państwo, po ostatnim wpisie Donalda Tuska dostałem kilka gróźb, które trzeba uznać za karalne. Zapiekłość i nienawiść tego człowieka rodzi takie owoce, żali się Sakiewicz. No, zobaczcie, jaki to jest bezczelny typ. No, po prostu, no, bydlę, inaczej go nazwać nie można. Moi drodzy, podczas gdy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku będzie zbierała fundusze na onkologię i hematologię dziecięcą, ten nieskażony moralnością oraz uczciwością zawodowy pisowski oszczerca, łajdak, kłamca, złodziej, Sakiewicz opublikował na Platformie X swoją akcję pod hasłem "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". No powiedzcie, jakim gadem trzeba być, żeby coś takiego wymyśleć? Tutaj w najbardziej dosadnych i ordynarnych słów brakuje we wszystkich słownikach, by określić tego pozbawionego człowieczeństwa jaskiniowca. Tak, wspomniałem, ten Sakiewicz wymyślił tą swoją akcję, tam grafikę, na tej grafice promującej akcję można zobaczyć serduszka z logiem tej ruskiej telewizji, która konsekwentnie zbiera pieniądze na swój rozwój i jak widać, no nie ma żadnych oporów, aby sięgnąć nawet po środki, które mają ratować życie i zdrowie małych Polaków. Tak napisali, to kolejne wsparcie tysięcy widzów naszej stacji, którzy codziennie wspierają nas na różne sposoby, jak mogą, promują stację wszędzie tam, gdzie potrzeba. Trzeba jasno powiedzieć, że to Republika naprawdę, uwaga, pomaga powodzianom, którzy zostali dotknięci wrześniową powodzią.
Jak się chwalą, już od samego początku wraz z wielką szczodrością widzów zebraliśmy ogromne pieniądze dla powodzian, które pozwoliły na przykład wyremontować szkołę podstawową. Organizowaliśmy i organizujemy pomoc w postaci darów, a Jerzy Owsiak kluczy jak zawsze nie potrafi odpowiedzieć na pytanie odnośnie pieniędzy, które dostał od państwa oraz zebrał, na co zostały wydane. Na każde pytanie ze strony dziennikarzy ucieka albo w wulgarny sposób reaguje. Tak można usłyszeć w telewizji Ruspublika. I tutaj zmierzam właśnie do sedna, bo ta Ruska Republika rozsiała hejt, fake news, który nijak ma się z prawdą. I tutaj mi właśnie zależy, żeby to wyjaśnić i powiem wam, że jest to bardzo łatwe do sprawdzenia. To nie jest żadną tajemnicą i te dokumenty są ogólnie dostępne. Także nie rozumiem tych, nie wiem, inaczej chyba nie mogę nazwać, tępych pisowskich hejterów, którzy powielają te brednie tego knura Sakiewicza. Cały raport, wszystko, tak powiedziałem, jest ogólnie dostępne i nie jest to żadną tajemnicą i dziwi mnie, że pisowcy hejterzy czy są aż tak głupi, że wierzą tylko ich telewizorkowi i są aż tak leniwi, żeby zweryfikować te ich informacje, że Owsiak nic nie pomógł powodzianom, gdzie się podziało 40 milionów, no niemal, że już tutaj mówią, że ukradł te 40 milionów, a wystarczy tylko sprawdzić, ruszyć ten leniwy, kłamliwy tyłek i zweryfikować słowa tego gada Sakiewicza. Na przykład stały punkt pokojowego patrolu Owsiaka ruszył już 28 września i do 31 października przez 5 tygodni działał na przykład w Lądku-Zdrój, gdzie stały też ich kontenery sanitarne, toalety, prysznice oraz pralnie. Na miejscu powodzi działało 80 wolontariuszy, którzy m.in. skuwali tynki w domach powodzian. W Stroniu Śląskim stały także kontenery, umywalki z prysznicami. Organizacja także pomocy w obu miejscowościach kosztowała 1 200 000 złotych. To tak na początek. Generalnie podsumowując, do wskazanych przez sztaby kryzysowe magazynów WOŚP wysłała w sumie 47 tirów. 23 tiry wypełnione wodą, środkami czystości, chemią gospodarczą. Kolejnych 24 tiry znajdowały się m.in. agregaty, osuszacze, nagrzewnice czy myjki ciśnieniowe. Fundacja 16 września zarezerwowała te 40 milionów złotych ze środków fundacyjnych na usuwanie skutków powodzi. Zbiórkę publiczną ogłoszono 17 września. Kiedy ją zamykali, na koncie było 32 660 000, tak w zaokrągleniu, i te pieniądze na bieżąco wydawali we wszystkich ich właśnie zakupów dla powodzian. I do tej pory wydali 39 361 763 zł i 97 groszy. To tak dla tych, którzy uważają, że się Owsiak co do grosza nie rozlicza. To podałem tutaj z groszami. I tak jak mówiłem, nie wiem, naprawdę nie wiem, co trzeba mieć w tych pustych pisowskich łbach, żeby oskarżać Owsiaka o złodziejstwo, który przez 32 lata zbiórek nie dostał nawet mandatu ze skarbówki za jakąkolwiek nieprawidłowość. Już nie wspomnę o jakichś wyrokach o wyrokach sądów. I co trzeba mieć, nie wiem, w tych łbach, w tych swoich przepełnionych jadem sercach, żeby pisać, rozpowszechniać bzdury na temat pomocy powodzian. Generalnie rzecz biorąc, jeśli tęży się umysł, o ile taki mają ci prawicowi, poza
pluciem i hejtowaniem. WOŚP zrobił już bardzo dużo i robi jeszcze więcej. Rozliczają się z tego non-stop na stronach internetowych i non-stop o tym mówią. Nie wiem, czy to jest aż tak ciężkie dla nich do sprawdzenia, czy po prostu nie chcą tego sprawdzać, bo jest to dla nich po prostu niewygodne. Mam nadzieję, że z tym serduszkiem to zostanie wzięte przez pana Owsiaka i zlicytowane razem z tą konstytucją. To jest nasz dar na tą akcję. Ale jeżeli chodzi o orkiestrę, na pewno spotkam gdzieś na ulicy tych, którzy zbierają i na pewno wrzucę solidny bank. I tak, z tego co rzekomo Owsiak nic nie pomógł powodzianom, nic nie kupił powodzianom, zajumał te 40 milionów, to już wam przeczytałem, ale tak, żeby było jeszcze jaśniej, żeby trafiło to do tych pustych pisowskich łbów, to podam sztuki, które też możecie sprawdzić. To nie jest żadna tajemnica. I w tych rozliczeniach możecie, moi drodzy, wyczytać. Owsiak zakupił agregaty 800 sztuk, osuszacze 1555 sztuk, nagrzewnice 4997 sztuk, myjki ciśnieniowe 1060 sztuk, geowłóknina 116 rolek, reflektory 1000 sztuk, grzejniki 1564 sztuki. Do tego wyposażenie typu wiadra, szczotki uliczne czy kalosze. Wiele z tych urządzeń po dzień dzisiejszy pomaga powodzianom w codziennym usuwaniu skutków powodzi, moi drodzy hejterzy. Po dzień dzisiejszy przy szpitalu w Nysie stoi kontener z mobilnym tomografem komputerowym, który fundacja wynajęła jako sprzęt tymczasowy. Pracuje od października, właśnie jest opłacany przez właśnie Fundację Owsiaka, kolejny miesiąc jego działania. W międzyczasie kupili nowy tomograf komputerowy za 4 950 000, a jego instalacja uzależniona jest od przygotowania przez szpital odpowiedniego pomieszczenia. W międzyczasie, do tej pory, na przykład dla szpitala w Nysie kupili m.in. defibrylatory i kardiomonitory. Jest jeszcze cała lista kolejnych urządzeń, a ich realizacja jest także zależna od bieżącego remontu szpitala. I tutaj rozliczenie mniej więcej wygląda tak z kolejnymi zakupami. Jest sprzęt dla jednostek ochotniczych straży pożarnych i strażnicy WOPR, od których dostali 594 prośby. Wszystkie te grupy brały udział w pomocy w udzielaniu powodzianom i w wyniku tych działań ich różnoraki sprzęt został zniszczony. Do tych zakupów zobowiązali się 17 listopada podczas wizyty w Nysie, gdzie tam podziękowano wolontariuszom i całej tej akcji Owsiaka osobiście, jaką udzielili i udzielają powodzianom i osobom, które tam pomagają powodzianom. Ogólnie rzecz biorąc, planowane zostały też zakupy zakwalifikowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i będą realizowane na przełomie marca i kwietnia tego roku. Przewidywane wydatki dla Nysy, dla Ochotniczej Straży Pożarnej i WOPR-u to w sumie około 30 milionów złotych i te pieniądze są już na to zarezerwowane. Wszystkie działania od pierwszego dnia postępowania do pomocy są udokumentowane, tylko wystarczy sprawdzić. Z każdego magazynu, do którego przychodziła pomoc, otrzymywali i otrzymują ciągle dokumenty, darowizny z gmin, które wsparcie otrzymały. I pełną dokumentację. Dokumentacja jest do wglądu. Także, drodzy hejterzy, zamknijcie te swoje przepełnione jadem pyski,
bo nie każdy jest takim idiotą jak wy. Wiem, że przeciągnąłem strasznie ten materiał, ale też starałem się zamknąć go, a myślę, że jest wart wyjaśnienia, bo ta akcja hejtu, tego jadu z Sakiewicza, pisowców, Konfederacji po prostu wezbrała na sile i chociaż z drugiej strony z roku na rok im bardziej plują jadem, tym większy rekord w zbieraniu, bo dobrych ludzi jest po prostu więcej. I tego też nie zakrzyczą, że nie było inicjatyw, które potrafiłyby tak połączyć Polaków jak WOŚP. To taki jest wielki zryw dobroci, empatii i myślenia po prostu o wspólnocie. Można tutaj chyba śmiało powiedzieć, że to jest ewenement na skalę światową i coś, czego nikomu innemu nie udało się wcześniej ani do tej pory zrobić. I to w oczach niektórych jest największą wadą. Łączy, a nie dzieli. Dlatego gramy, moi drodzy, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. I tutaj nie namawiam do grania nawet największych wrogów. Niech ten jeden, albo inaczej, namawiam do grania nawet tych największych wrogów, przeciwników WOŚP-u. Niech ten jeden raz będą po prostu ludźmi z sercem pełnym miłości, a nie jadu i nienawiści. Moi drodzy, i wiecie co? W sucharze dnia wrzucę wam filmik z TikTokera, który wyjaśnia fake pomówienia, po prostu sianie dezinformacji, tym razem jednego z członków Konfederacji. Miałem to też poruszać, ale myślę, że ten człowiek, właśnie ten TikToker, to najlepiej zrobi to w sucharze dnia. A ja na koniec mam dla was prezent. Prezent w postaci licytacji dla Jurka Owsiaka. Myślę, że każdy coś ciekawego dla siebie znajdzie, także przeglądajcie, wybierajcie. Wybór jest naprawdę duży. Na pewno ktoś coś sobie wybierze. Ja wam już dziękuję. W niedzielę jak zawsze zapraszam was serdecznie na live'a, a dzisiaj to tyle. Miłego wybierania licytacji i do zobaczenia na live'ie. Cześć!
Konrad Berkowicz z Konfederacji znowu w formie. Na Facebooku napisał, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zarabia na dzierżawie sprzętu i że nie każdego szpitala na to stać. Brzmi sensacyjnie, co nie? No to pora na mały reality check. Sprawdzimy fakty i zobaczymy, jak bardzo ten argument trzyma się kupy. I tutaj spoiler, nie trzyma się wcale. Zacznijmy od sedna, czyli argumentu, że WOŚP zarabia na dzierżawie sprzętu. To absolutne kłamstwo. Sprzęt od WOŚP jest przekazywany szpitalom za darmo w formie darowizny. Za darmo. Powtarzam, bo może ktoś z Konfederacji akurat ogląda ten materiał tak jak umowy WOŚP. Wyrywkowo i bez zrozumienia. Ale skąd w ogóle ten mit o dzierżawie? Prawdopodobnie ten mit urodził się z tego, że umowa z WOŚP ma pewne zabezpieczenie, żeby komornik nie mógł zająć sprzętu WOŚP na potrzeb na przykład długów szpitala. Nikt nie chce, żeby tomograf za 3 miliony złotych skończył jako rekwizyt w komorniczym magazynie, bo ktoś nie ogarnął budżetu szpitala. W umowach jest zapis, że jeśli szpital nie używa sprzętu, używa go nieprawidłowo albo zostaje zamknięty, fundacja może ten sprzęt zabrać i przekazać tam, gdzie naprawdę się przyda. Jest to proste i logiczne. I powiem szczerze, że każdy, kto to krytykuje, no to albo nie czyta umów, albo cynicznie manipuluje faktami. No a co z serwisowaniem? No tak, jest to obowiązek szpitala, ale czy naprawdę ktoś wyobraża sobie naprawianie tomografu metodą zęka z wkrętarką? Każdy producent wymaga serwisowania w autoryzowanych punktach. Jest to norma w całym świecie medycyny. Ogólnie tak jak Konrad, tak środowiska prawicowe od 15 lat próbują zohydzić Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Coś panu wypadło. Przyzwoitość. Kontrole NIK, kontrole skarbówki, zero nieprawidłowości. Podkreślam, żadne postępowanie karne przeciwko Jurkowi Owsiakowi nie zakończyło się prawomocnym wyrokiem i dotyczy to zarówno Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak i spółek córek Złoty Melon czy Mrówka Cała. No i uprzedzam, bo już widzę w komentarzach, że ktoś zaraz wleci z klasyką z dokumentami z patrzymy.pl o przekrętach Jurka Owsiaka, więc z wyprzedzeniem wyjaśniam. Piotr Wielgucki, który prowadzi ten portal, znany jako Matka Kurka, przegrał w sądach z WOŚP i Jerzym Owsiakiem nie raz, a kilka razy. Sąd orzekł, że jego zarzuty o rzekome oszustwa były bezpodstawne, a on sam musiał przepraszać i płacić zadośćuczynienia. No i pytanie, czy kogoś to powstrzymało przed powtarzaniem tych bzdur? No oczywiście, że nie, bo mechanizm jest prosty. Wrzuć fejka, a ludzie zapamiętają zarzut, ale nie sprostowanie. Ale ja chcę mówić o faktach, a te są jednoznaczne. WOŚP i Owsiak przeszli przez wszystkie możliwe kontrole i są czyści jak łza. Dodatkowo WOŚP wielokrotnie wygrywała sprawy o zniesławienie. Pamiętacie na przykład Michała Rachonia? Musiał publicznie przeprosić za kłamstwa na temat fundacji i musiał wpłacić 25 000 złotych na zbiórkę orkiestry. Więc proszę was, rozmawiajmy językiem faktów, a nie językiem pustych oszczerstw bez pokrycia. Zanim uwierzycie w kolejną sensację, sprawdźcie rzetelne źródła, bo WOŚP to nie tylko serce Polski, to też absolutny wzór przejrzystości i transparentności. A teraz pytanie do was. Co myślicie o takich manipulacjach? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie lajka, a jeśli chcecie, żeby prawda dotarła do większej ilości osób, udostępnijcie ten film. Dzięki za uwagę, słyszymy się jutro i pozdrawiam!